witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog i porozmawiamy na ten temat, o którym już wcześniej Wam wspominałam, czyli o piciu alkoholu przez Koreańczyków, tak zwanych chłesików, imprez integracyjnych w koreańskich firmach. Ja nigdy nie pracowałam dla koreańskiej firmy, ale za to mój mąż oczywiście pracuje dla takiej, więc tak czy siak mam sporą styczność w tym temacie. Poruszymy nie tylko temat chłesików, ale także temat picia alkoholu przez Koreańczyków, jak to jest traktowane i jak to jest zakorzenione w kulturze koreańskiej. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. A teraz co robię? Teraz wybieramy się na zakupy do Flower Market, do kwiatowego marketu, który miałam zobaczyć już wcześniej, ale mi nie wyszło, dlatego że był zamknięty z powodu Święta Narodowego, o czym nie pomyślałam, bo w Korei to jest tak różnie. Czasami są zamknięte te sklepy, a czasami nie są, są po prostu otwarte w te święta, więc to zależy już naprawdę od wielu czynników i nie zawsze możemy wiedzieć, czy coś jest otwarte, czy zamknięte. Więc Flower Market. Niestety wiele kwiatów nie przeżyło mojego wyjazdu do Polski, więc postanowiłam, że chciałabym moją kwiatową kolekcję odbudować. Na pewno chciałabym znaleźć lawendę, dlatego że ona nie przeżyła. I słuchajcie, też na przykład mięta. Także zostało z niej taka malutka kępka, która raczej nie sądzę, aby odbiła, więc raczej trzeba znaleźć nową zastępczynię. Więc wybieramy się na miasto. Mam nadzieję, że taki film też Wam się spodoba. Ja kończę makijaż i będziemy się zbierać. Niestety jest bardzo gorąco i wilgotno, więc ta temperatura jest odczuwalna jeszcze bardziej. Nie wiem, wczoraj mi się wydaje, że wczoraj już było ciepło, a dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, więc nie jest fajnie. Dobra, rozgaduję się, a muszę zrobić makijaż, żebyśmy mogli w końcu wyjść. Już mam zrobiony makijaż. Pokażę Wam w ogóle, jak moja weranda wygląda, bo udało mi się ją ostatnio troszkę ogarnąć, dlatego też brakuje mi troszkę kwiatków, żeby jeszcze lepiej wyglądało to miejsce. I słuchajcie, mam tutaj ten stoliaczek i tutaj jest ta mięta, która raczej już nie odbije. Nie sądzę, aby coś z niej wyszło. Mam buczu, które jakimś cudem przeżyło, nie wiem. Ono chyba jest niezniszczalne. To jest taka specjalny szczypioreczek. I mam te dwie doniczki, które niestety są teraz puste, bo były kwiatki. No i ten duży, to jedno duże drzewko, no niestety raczej już nic z niego nie będzie, więc czas, żeby się po prostu go pozbyć. No, cały jest wysuszony. Ulice są puste, ale co się dziwiecie, jest strasznie gorąco, więc wszyscy siedzą w domach albo w pracach. O, właśnie widać, jak jeden kierowca tutaj jedzie jak wariaty. Idziemy troszkę inną stroną niż zawsze, bo chciałam Wam pokazać, jak wyglądają tutaj te małe uliczki, kiedy mamy taką wąską uliczkę plus takie niższe zabudowania, jak widzicie tutaj u mnie. I słuchajcie, wracając do tematu, porozmawiajmy na temat chłesików. Co to są chłesiki? To jest impreza integracyjna, pracownicza, gdzie Koreańczycy spotykają się po pracy z współpracownikami, z szefostwem i tak się integrują przy tak zwanym
kieliszku. Jest to częsta forma integracji pracowników, która ma swoich zwolenników, ale także i nie. Ja raczej należę do tej drugiej grupy. Nie jestem w ogóle fanką chłosików. Nie rozumiem tego zjawiska, ale wiem, że to jest bardzo silnie zakorzeniona kultura picia wśród Koreańczyków i ciężki temat, jeżeli chodzi o takie duże zmiany. Jest bardzo ciekawe miejsce, o którym za chwilę Wam powiem, ale chciałam Wam powiedzieć też, że spotkałam bardzo miłą panią, która powiedziała mi, że mam coś przyklejone na mojej sukience. Bardzo miło. Odkleiła mi, pomogła mi, więc bardzo miło z jej strony. A teraz idziemy taką uliczką z, może nie antykwariatami, bo ciężko o tym określić, ale takie uliczka ze starociami. Czasami bywaliśmy tutaj, ale to miejsce też ma pewną historię z moimi siostrami. For my days got way too loud. So remind me why you stupid. Remind me what I'm doing is not good enough to fly today. Fly away. Remind me who you are and deny. Z tym miejscem wiąże się bardzo ciekawa historia z moimi siostrami. Około 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy byliśmy w Korei, wtedy nie wiedziałam, że w ogóle będę mieszkała w Korei, a tym bardziej, że blisko tego miejsca ze starociami i tego przystanku autobusowego będę miała kupione mieszkanie, więc to jest bardzo ciekawa historia i pierwszy raz jak tam poszłam, to się zastanawiałam, skąd ja to miejsce kojarzę, a potem dowiedziałam się, że z tego przystanku ruszaliśmy na Oryupto, czyli na skywalk. Bardzo popularny skywalk, który ma w ogóle nazwę od tego, że w trakcie przypływu widać tylko 5 wysp, a w trakcie odpływu jest 6. Dlatego mamy O5, Jup6, a Do to jest wyspa. Bardzo ciekawa nazwa, a my już prawie dochodzimy do Flower. Znajdujemy się już w budynku na pierwszym piętrze, czyli polskim parterze. Znajdują się takie sklepiki z butami. Byłem pomiędzy restauracje oraz łazienki, więc bardzo interesujące są te piętra, tym bardziej, że można bardzo szybko się zgubić. Teraz lecimy na trzecie, z tego co wiem, piętro, bo na drugim mamy bardziej tutaj pościele, ubrania i różne inne dodatki. Na trzecim lub czwartym piętrze powinien być Flower Market. Tak, już się znajdujemy we Flower Markecie. Jesteśmy teraz w części kwiatów plastikowych i jestem pod wrażeniem ich jakości. Naprawdę wyglądają niesamowicie, tak jakbym, nie wiem, patrzyła na prawdziwe kwiaty. Bardzo lubię tutaj przychodzić, bo naprawdę jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że po Daiso i na przykład po Jeju tego nie widać. Ja jak na razie skupię się na żywych kwiatach, ciągle myślę nad plastikowych, ale ciężko mi się zdecydować na kolorystykę. Czasami chciałabym po prostu kupić sobie żywe, cięte i jeżeli bym ich nie miała, to wtedy na przykład podmienić na te kwiaty plastikowe. Mamy też taką typu rupieciarnię, czyli wszystko i nic. Tutaj jestem pierwszy raz. Too long you'll get I don't think that'll ever work. Seen a lot of yous round here before. Mam i moje kwiatuszki i zakupiłam także kwiaty cięte do wazonu, żeby postawić i żeby też ładnie wyglądały. Zajdziemy też do Daiso, bo chciałam kupić dla mojego męża za to ten filtr do wody
w kranie, dlatego że też sobie taki zażyczył, więc kupię do drugiej łazienki. Także jak na razie się sprawdza, więc będę go używała. W następnym filmie w niedzielę powiem Wam, jakie są różnice między filtrami i dlaczego używamy takich filtrów tutaj w Korei. A wracając do tematów, czy takie imprezy integracyjne są obowiązkowe? Kiedyś były obowiązkowe i na każdą imprezę integracyjną musiało się pójść. Nie było to tak określone odgórnie, nie ma tam jakiejś zasady, zapisów w kodeksie prawa, że musisz chodzić, ale było to bardzo źle postrzegane, jeżeli nie poszedłeś na taką imprezę pracowniczą. Teraz to zaczyna się zmieniać i w większości wypadków, na pewno u mojego męża w pracy, nie wiem jak u kogoś innego, ale u mojego męża w pracy nie jest to aż tak źle postrzegane, że na jakieś imprezy pracownicze nie pójdziesz. Chociaż od czasu do czasu jednak powinieneś się pokazywać. Najczęściej właśnie na tych takich typowo oddziałowych imprezach albo firmowych, dużych imprezach. Na te obowiązkowo powinieneś pójść, inaczej mogą postrzegać bardzo źle taką sytuację. I czy picie alkoholu jest obowiązkowe na takich imprezach? Słuchajcie, kiedyś było to obowiązkiem, jak polało się alkohol do kieliszka, to było trzeba go wypić. Nie było opcji raczej takiego, że nie pijesz. Niektórzy starali się jakoś tego unikać w różny sposób, ale raczej nie picie alkoholu w trakcie imprezy pracowniczej było postrzegane w złym tonie, a tym bardziej jeżeli polał Wam Wasz szef. Teraz coraz częściej się zdarza, że Koreańczycy decydują się iść na taką imprezę, żeby po prostu zintegrować się ze znajomymi, ale na przykład nie pić alkoholu. Nie jest to też takie częste zjawisko, ale raczej jest to zaczyna się to być bardziej popularne. Ogólnie picie alkoholu w Korei może nieznacząco, ale lekko spada wśród mężczyzn, która jest największą grupą picia alkoholu w Korei. Niestety z statystyk, które ostatnio zobaczyłam, to właśnie Koreanki dorównują mężczyznom, więc ta różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami się wyrównuje, chociaż i tak mężczyźni nadal są największą grupą pijącą alkohol. Ostatnio, jak byliśmy tutaj na targu, dużo mniej było stanowisk otwartych, dużo mniej ludzi, a dzisiaj jest normalny dzień handlowy, więc stoiska są czynne, a klientów jest dużo więcej. Razem na pewno przyjdę na pomidorki, bo widzę, że są po 5000, więc całkiem tanio. 5000 mandarynki. No to przyjdę. Tak uśredniając, to mój mąż chodzi na chłysiki około 4 razy w miesiącu. Oczywiście to jest średnia, bo czasami zdarza się mniej, czasami więcej, czyli około raz w tygodniu bywają chłysiki. Jest to naprawdę uwarunkowane różnymi czynnikami, zależy od świąt, zależy od tego, czy pada, czy nie. Na przykład najczęściej mój mąż mi powtarza, że jeżeli będzie padać, to znaczy, że prawdopodobnie pójdą na chłysik, na imprezę integracyjną. Jest to jakoś ukorzenione, że właśnie wtedy, kiedy pada, to warto iść na Pajon z Makoli. A jak to wygląda w przypadku innych firm? Naprawdę to
zależy od wielu czynników, na przykład od tego, czy w swojej firmie jesteście narażeni na to, że musicie się widywać z różnymi klientami. Najczęściej biznes w Korei załatwia się przy kieliszku i właśnie w takich firmach często tych chłosików jest znacznie więcej, więc zależy od warunków pracy. Też zależy, jakiego mamy szefa. Duża część koreańskiego społeczeństwa powyżej 50-60 roku życia uważa, że chłosik jest integracyjną częścią, bardzo ważną integracyjną częścią pracy, więc tych chłosików także zdarza się znacznie więcej. Koreańczycy lubią pić, a szefowie często zamiast wrócić do domu i spędzić ten czas ze swoją żoną, rodziną, najczęściej te dzieci już są odchowane, więc mają już swoje rodziny, wolą zabrać młodszych współpracowników i się z nimi napić. Od szefa bardzo dużo zależy. Na przykład mój mąż, pracując w Sejong dla tej samej firmy, ale na innym stanowisku, bo pracował w biurze, miał szefa, który nie chodził na chłosiki i też mojego męża nie zaciągał na nie. Jedyna taka ciekawa sytuacja była to, zostaliśmy zaproszeni razem z moim mężem na jednego z grilli, więc było naprawdę sympatycznie. Poznałam tego pana i uważałam, że jest naprawdę sympatycznym mężczyzną, szefem, więc naprawdę wszystko zależy od szefów, współpracowników. W Busan to się też zmieniło, bo także warunki pracy się zmieniły. Na przykład mój mąż częściej bywa na chłosikach, także dlatego, że praca na tym stanowisku, na jakim jest, wymaga przeprowadzki i często te przeprowadzki bywają bez swoich rodzin, czyli rodziny zamieszkują w innym mieście, a pracownicy zamieszkują w innym mieście. Co oczywiście powoduje to, że właśnie w taki sposób spędzają wolny czas razem, po prostu wybierając się do jakiegoś baru i pijąc razem alkohol. Przy okazji, jak już jestem na szczęście w domu, to Wam pokażę, jakie kwiaty udało mi się zakupić. I mam pierwszy kwiat, to jest kwiat do łazienki, dlatego że mam małe okienko i ten kwiat powinien właśnie wytrzymać sporą ilość wilgotności. Drugi kwiat to jest skrzydłokwiat, dlatego że mój skrzydłokwiat niestety jest w trakcie umierania i nie wiem, czy przytrzyma, więc dokupiłam mu kolegę, żeby razem mogły przeżyć te trudne chwile. Kupiłam bardzo fajne, białe, klasyczne kwiatki. Myślałam o innych, ale w końcu zdecydowałam się na te klasyczne prawie co zawsze, ale są fajne dlatego, że mają dużo pączków, które jeszcze nie są wyklute. Tak? Wyklute. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć na temat chłosików, bo tak jak ostatnio zauważyliście, to zostałam po prostu z obiadem sama, bo nagle dostał informację mój mąż, że musi iść na chłosik. Też jest to bardzo częste, że nagle dostajemy informację o tym, że dzisiaj musi iść.
bo na przykład wcześniej odmawiał chłesików, więc dzisiaj musi iść, żeby to tak też głupio nie wyszło. Właśnie, więc to jest bardzo częste. Spędzamy razem weekendy, ale to i tak w ciągu tygodnia, jak wraca o 18, a jakby miał chłesiki częściej, to by wracał jeszcze później. To nie miałby okazji zobaczenia naszego syna w ciągu tygodnia, więc to naprawdę jest dużym minusem. I've always wanted an Indian zaki. to make sure this is 100% right. I want my next one. Jak oczywiście rozumiem to, że w Korei zamieszkałam i powinnam przystosować się do pewnych kulturalnych zasad panujących w tym kraju, ale po prostu nie będę się z czymś zgadzała, z czym uważam, że nie do końca stoi z moimi przekonaniami. Oczywiście to nie jest tak, że ja zakazuję mojemu mężowi chodzenia. Po prostu wolę, żeby ograniczał ilość takich chłysików w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Rozumiem, raz, 2 razy, ale jak czuję, że jest to prawie 2 razy w tygodniu, to już zaczynam go informować o tym, że nie do końca mi się to podoba. I według koreańskiego rządu to nawet sami Koreańczycy, młodzi Koreańczycy coraz mniej zgadzają się na takie chłosiki po pracy. Woleliby wrócić do domu, odpocząć oraz skorzystać ze wolnego czasu po pracy na regenerację. I też sam rząd, zauważając to, że to wcale nie jest do końca dobre, zaczął propagować taką zasadę 1-1-9, czyli jedno miejsce, jeden rodzaj alkoholu i do godziny 9. Czy to przynosi skutki? Na pewno w jakimś sensie przynosi, bo to młodzi zaczynają dyktować trochę warunki, ale nadal niestety ta forma chłesików, spędzania czasu po pracy razem ze swoimi szefami jest nadal bardzo mocno zakorzeniona. Myślę, że na koniec dnia zapytamy się mojego męża, jak wygląda taki chłesik i co on myśli i jego współpracownicy na temat właśnie takich imprez integracyjnych. A ja teraz lecę po mojego syna. Okej, na samo zakończenie filmu chciałabym zapytać mojego męża o tym, co on myśli na temat chłesika. Zgodził się odpowiedzieć na 2 takie chyba najważniejsze pytania, czyli jak wygląda chłesik i co on i jego znajomi myślą na temat właśnie tych imprez integracyjnych w Korei. First question. How it look like in Korean chłesik, how it's look like, who arrange this, who think about restaurants, etc. How it's look like when you are on the chłesik. First, Korean 회식 means eat, drink, and coworker build a relationship, get closer. And normally, I think the man who was joined lastly, new, how called? New York. New face? New face. Okay. Normally, freshman arrange the restaurant and make the date. Usually, but nowadays 회식 means is change. The atmosphere is free, casual. But in the past was like mandatory. You need to join. You need to hang out with coworkers, and
what was the question more? How it's look like, what you drink there, Okay. Maybe some more things like inside thing. We usually eat. It depends on company budget. Normally, we eat samgyeopsal and like Like big occasion, you choose better food. big occasion we choose Hanu? beef, hanu, or sashimi, tuna. And normally yes, but nowadays this all of coworkers is not join. Normally, how can I say? Who want to drink? Then go. Then go just like let's take some chicken and beer. Or when raining, let's eat Korea pancake with makgeolli. and every time is boss there or not? As I say, it's who want to drink. Okay. And I think now company, it depends on company, but this company push do not drink, and of course the boss the feel pressure, and I think they cannot push, they cannot make 회식. That's why normally we don't drink with boss. Usually boss with all of coworkers. That's why when you go to work, you have drinking team Okay. and No drinking team. no drinking team, and yes, It depends on where you go. What you choose. Okay, but what do you think about 회식 and your friends? I know that some friends, your friends don't drinking alcohol. That's why I think they don't join. But you feel pressure to go for 회식 or not? Or sometimes. yes, nowadays it's not mandatory, and if you don't drink, you don't need to go. But if coworker knows you are like heavy drunker or you like drinking, and they will every time ask you, oh, let's drink. And okay, one time, two time you can reject, but next time they will not Be nice. be nice, or they will not ask you anymore. And this atmosphere in the work can change a little bit if they feel that you are reject whole time. Yes, I think if you don't want to go 회식, I think it's better to Change job. no. I mean, pretend I don't drink. I cannot drink. I think it's good. One of strategy. Okay. Yes. Okay. This is good information, but this is in your job, or you think it's most job in Korea like this? Now Korea is very changing. Yes. That's why. It depends on the company. Even my company have like campaign. Let's not drink. And we have reward if you don't drink. Also, if you have, my company have each city. We have like headquarters in Sejong and a lot of branch in other cities. So your team, your branch don't drink, and you will have reward. And if you don't drink with coworker, you will have reward. And I think it's government company. I think start
something like this campaign. And Because I hear that even Korean government try to reduce this hwesiks more and more, do not push workers to go after drinking, but maybe spend more time with family, with meeting their girlfriends. That's why they can make more babies, something like that. okay, and nowadays Hwejik style is just one round. We usually in the past we go one round, like eating, of course with some drinks, and we change to I hear pop pop style. And second, normally third round. karaoke. Third round, karaoke, yes. Most of time what I hear, or place with more heavy drinkers. Yes, but nowadays it's just one round, or until 9 p.m. Before 9 p.m. finish the Hwejik, and I think It's good. yes, for me it's good, because still after 9 or after one round of Hwejik, and then we can spend time with family. Yes, this is true. Okay, thank you very much for answering my question, and I think my subscribers will be happy. If they will have question, I will collect them and maybe have second round of answering if you don't mind. Okej, dobra, dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Oczywiście zapraszam Was do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Dajcie znać, czy Wam się podobało i pa!